Dać to, czego naprawdę potrzeba, czyli nowy model opieki domowej na obszarach wiejskich. Pani Zofia ma 78 lat i jest nieuleczalnie chora. Praktycznie już nie wstaje. We wszystkim jest zależna od 80-letniego męża, pana Jana, który sam ma mało siły i słabe zdrowie. Mieszkają na wsi, z której większość mieszkańców wyjechała, więc i do sąsiadów jest daleko i do sklepu, nie mówiąc już o aptece czy lekarzu. Internet ma tu słaby zasięg, a zresztą pani Zofia i pan Jan nie bardzo potrafią z niego korzystać. Mają tylko telefon, który łączy ich ze światem. Takich osób są w naszym regionie setki. Ocenia dr Paweł Grabowski, prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Fundacja skupia grupę zapaleńców, którzy od 10 lat prowadzą hospicjum domowe we wsiach południowego Podlasia i przekonują się, jak niewydolny jest system oferujący specjalistyczną opiekę hospicyjną i długoterminową na terenach wiejskich. Brakuje miejsc, personelu i pieniędzy, a do tego obecne przepisy ograniczają dostęp do opieki paliatywnej wyłącznie do pacjentów z określonymi jednostkami chorobowymi, czyli nie takich jak pani Zofia. Mimo że umiera ona w ogromnym cierpieniu, jest niepełnosprawna i zależna. Medycy z Hospicjum Proroka Eliasza docierają do takich swoich podopiecznych tylko dzięki wsparciu finansowemu darczyńców. Dlatego proponujemy wprowadzenie innowacji, która jest odpowiedzią na problemy starzejących się społeczeństw. Nie tylko w Polsce, także w innych krajach Unii Europejskiej. W regionach biednych, ale i bogatych, bo wszędzie problemy opieki paliatywnej są podobne. Tak powstał projekt pod hasłem Dać to, czego naprawdę potrzeba. Gdzie będzie wdrażany? W wyludniających się, ubogich wsiach 5 gmin województwa podlaskiego. Michałowo, Gródek, Narew, Narewka, Zabłudów. To miejsca, gdzie dostęp do usług medycznych jest 2 razy gorszy niż w miastach. Kogo obejmie profesjonalną opieką domową? Podopiecznych Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Osoby starsze i zależne, chore przewlekle i nieuleczalnie, takie jak pani Zofia, ale też ich opiekunów, którzy zwykle, tak jak pan Jan, sami są schorowani i potrzebują wsparcia dającego im wytchnienie. Cel projektu? Maksymalne spełnienie potrzeb podopiecznych związanych z ich stanem fizycznym, psychicznym i warunkami socjalnymi. Innowacja społeczna? Nowatorskim rozwiązaniem jest powołanie koordynatora opieki osób zależnych. Jego zadaniem jest zbudowanie sieci wsparcia podopiecznych, złożonej z przedstawicieli jednostek ochrony zdrowia, stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych ze wspomnianych 5 gmin. Koordynator ma też spajać działania sieci i zespołu medycznego pod kątem indywidualnych potrzeb podopiecznych oraz ich opiekunów, rozpoznanych podczas okresowych wizyt prowadzonych w domach chorych. Innowacyjne rozwiązania projektu Dać to, czego naprawdę potrzeba, będą testowane przez 3 lata i poddane badaniom i analizom naukowym. Umożliwi to stworzenie nowego, uniwersalnego modelu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi, zależnymi oraz ich opiekunami w ich domach na wsi. Wynikające z tego rekomendacje reform systemowych zostaną przedstawione decydentom na szczeblu krajowym. Mamy nadzieję, że przetestowana na Podlasiu innowacja zmieni kształt profesjonalnej opieki nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w województwie, Polsce i Europie. Umieranie jest trudną częścią życia, gdy chory i jego rodzina potrzebują profesjonalnego wsparcia i po prostu dużo serca. Więcej o innowacji na stronie www.hospicjumeliasz.pl